Mam na imię Natalia, mieszkam w Przypkowie. To taka mała wioska koło Barwic w zachodniopomorskim. Mam 22 lata prawie. Mam siostrę bliźniaczkę. Obydwie chorujemy na mukowiscydozę. Mam na imię Julia. Pochodzę z małej miejscowości wsi, Przypkowo w zachodniopomorskim. No i od urodzenia choruję na mukowiscydozę. Jest to choroba genetyczna niestety, nieuleczalna niestety, ale jest właśnie lek, który może nam pomóc trochę ją zahamować. Mukowiscydoza to jest, mówią, dusicielka, bo zaczyna się w ich przypadku też przeważnie od płuc, niszczy bardzo płuca w pierwszej kolejności, trzustkę, wątrobę i inne narządy. Jest to taka właśnie mukodusicielka, z którą codziennie walczymy. Córki chorują od urodzenia, czyli prawie 22 lata, bo w maju skąd będą miały urodziny i skończą 22 lata, więc od prawie 22 lat chorują na nieuleczalną chorobę. Na początku, 22 lata temu, nie umiałam tego wymówić, kiedy na OJOM-ie zapytano mnie, czy ktoś chorował z rodziny na mukowiscydozę. To było słowo, którego naprawdę nie potrafiłam wymówić. No dzisiaj wymawiam, ale nie powiem, że lekko, bo tak nie jest. Choroba polega na tym, że w płucach, oskrzelach wydzielany jest taki śluz, który trzeba odkrztusić. I no, w naszym przypadku ciężko go się odkrztusza. Trzeba robić różne inhalacje, drenaże, oklepywanie, żeby to rozrzedzić i odkrztusić. Także to jest w sumie choroba całego organizmu, można powiedzieć, tak? Teraz właśnie siostra też jest na antybiotykach niestety w szpitalu. Też musiała dostać niestety, bo domowe antybiotyki nie zadziałały i konieczny był szpital niestety. Z czym to się wiąże? No wiąże się to z tym, że płuca są niewydolne, są zatykane przez gęsty śluz, który tam zwykły człowiek no, naturalnie po prostu jakoś z organizmu wydala, natomiast u nich nie można tego wydalić, organizm nie potrafi tego wydalić, nie może wydalić naturalnie, trzeba ten śluz rozrzedzać różnymi lekami. Jeżeli tego nie zrobią, zalega to w płucach i wówczas rozwijają się różne wirusy, bakterie, które niszczą płuca. I tak wygląda mukowiscydoza. Nie pozwala żyć normalnie, nie pozwala normalnie funkcjonować. Nie tylko chorym, ale i całej rodzinie. Dziewczyny mówią, że mają aż 22 lata. No i to jest prawdą, bo to jest dość duży wynik jak na chorych z mukowiscydozą, więc one stały się więźniami we własnym domu, tak? Nie mamy spotkań z rodziną, bo każdy się boi o dziewczyny. One też mają taką blokadę. No i są zamknięte właściwie w domu. Teraz w sumie przez pandemię też siedzimy cały czas w domu, no bo jesteśmy bardzo narażone na wirusy, bakterie i także staramy się nie spotykać też z ludźmi. I no to jest właśnie też taki problem, no trochę brakuje kontaktu z ludźmi, bo zawsze wszędzie byłyśmy. No więc to jest choroba śmiertelna niestety, tak? Ona pomału zabija. Szczególnie właśnie płuca niszczeją, tak? No ta choroba pomału, tak, im jest się starszym, tym bardziej dobija człowieka, tak? Dla nich to jest codziennością, tak jak dla nas wyjście do pracy, to dla nich ta cała rehabilitacja i od rana branie tych leków, robienie inhalacji, to dla nich jest już, no dzisiaj to jest już tą normalnością. Ciężko jest o takich rzeczach mówić, ale długość życia osób chorych na mukowiscydozę to jest 20 parę lat, 20 parę lat. Córki, tak jak mówiłem na początku, w maju kończą 22 lata. Nie ukrywamy tego, że chyba coraz częściej człowiek zaczyna myśleć o tym, co będzie. Co będzie, jeżeli tego leku nie zdobędziemy, żeby przedłużyć im, chcemy spróbować go zdobyć i żeby przedłużyć im to życie, a jeżeli nie, no to no niestety musimy się liczyć z najgorszym. No trudne pytanie, bo
Tak jak powiedziałam, mukowiscydoza to nie jest choroba Julki i Natalki, tylko całej rodziny, tak? Kiedy one chorują, to my też chorujemy. My wszystko odczuwamy, widzimy, co się z nimi dzieje. Często musimy zamknąć się tak mocno w sobie, żeby nie pokazać tego lęku, tego strachu przed nimi, żeby one czuły się bardziej bezpiecznie. Psychicznie też jest ciężko. No, boimy się jednego, tak? Że przyjdzie ten najgorszy dzień. Także tego się boimy. Sercu stanie dom, a w nim będziemy wieczny wino pić. Zbudujemy dom wokół nas. Zbudujemy dom wokół nas. I ponad nami zbudujemy dom wyżej gwiazd. Na powagi zbudujemy w sercu nowy świat. Już bez granic zbudujemy dom wokół nas. Między ludźmi, którzy